Cześć, witajcie w nowym odcinku. Poniedziałek rozpoczął się dzisiaj bardzo dynamicznie. Przyjechałem sobie do pracy, odpaliłem Mercedesa, poszedłem odpalić koparkę, podjechałem sobie pod kubkę, wskoczyłem do koparki, załadowałem się raz, dwa, przyjechałem na ciepłownię w Tychach, wjechałem od strzała, nie było kolejki, w środku był jeden samochód, tak więc byłem drugi, zapadła decyzja, że muszę czekać i będę się sypał na lej, na stację rozładunkową. Poczekałem 15 minut, przyjechały jeszcze dwa samochody do kolejki. Pozwolili mi się wysypać na placu i teraz jedziemy na tartak do Żabnicy odebrać towar. Godzina 7:26. Już się coś dzieje, już się jedzie. Na razie idzie elegancko. Właśnie dogoniłem turecką naczepę, bo nie wiem jaki ciągnik ją ciągnie, ale jest czerwone, to spróbujemy ją wyprzedzić na spokojnie od zera, chociaż widzę, że ośka w górze. Bardzo mu się lód sypie, z tej plandeki, także dosyć sobie daleko za nim jechałem, ale teraz może od zera uda się go ogolić. A ciągnik na słowackich blachach NZ to chyba nowe zamki. A jak się coś będzie działo, to się włącza, a jak nie, to widzimy się już na tartaku w Żabnicy. Zobaczymy, co tam dzisiaj w Żabnicy słychać i jakie tam dzisiaj przeszkody przede mną. Widzę, że lekko tu przypruszyło śniegiem chyba w nocy. No nic. Jedziemy na górę do Żabnicy. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby nakarmić algorytmy. Sami wiecie jak, jeśli macie ochotę, możecie mi pomóc. I jedziemy do góry do Żabnicy. Coś tu tak widzę, że byle jak ta droga jest posypana takimi fragmentami, widać takie plamy, gdzie jest solą posypane, a między tymi plamami jest żywy, czysty lód. Dobra, dojeżdżamy pomalutku. Tutaj to już jest naprawdę sama szklanka. Jeszcze się wypalanie DPF-u nie skończyło. To jakby się przyjrzeć tym drewnianym sztachetkom, to one już są takie troszeczkę powichrowane, poprzestawiane. Co tu słychać na placu? Jak zwykle jeden samochód na środku. Ło. Hamuje i mnie ciągnie, kurde. Oj. Drugi tam jest w środku na hali. Dobra, na razie się tu przytulę po lewej stronie. Jakoś się tu musimy poprzestawiać. No i tu, gdzie będę cofał, widzę, że dzisiaj też tutaj jest lód. Także dzisiaj się troszeczkę bardziej będę musiał skoncentrować. To jedno auto na hali, nie wiem, czy tam będę miał na tyle miejsca, żeby się wyciągnąć do tego cofania. Dobra, idziemy zbadać teren. Dobra, tutaj tym grafikiem ze środka już nam odjeżdża. Teraz tylko kwestia, czy uda mi się na tyle wyprostować tutaj koło tych zbiorników.
tam przemknęła. Ulubiony youtuber, dzień dobry! Dzień dobry. Spencer Rozy. Gościu będzie? Będzie gościu. To chwali. No, żeby nam jeszcze to cofanie wyszło, to będzie co najmniej właśnie, nie? Dobra, dobra, ty mnie to już nie rozpraszaj. Działamy. I tam już widzę, że naczepa mi idzie na smyka. Kurczę. Chyba będę musiał podciągnąć. A nie, wchodzi to tam na szlak. Dobra. Może się troszkę od desek uda jeszcze odsunąć. No lód jest taki, że nacisnął hamulec i mi naczepę blokuje. Na chwilę obecną dostałem informację, że ładowarka jest chwilowo zajęta, bo tam chłopaki montują silnik, bo się spalił silnik elektryczny od taśmy od zrębki. Także towar mój czeka, a ja sobie w międzyczasie przygotuję śniadanie. Już sobie tam w duchu zacząłem myśleć, że chyba niewiele mi to dało, że troszeczkę z rana podgoniłem z tą robotą, bo mówię, teraz stracę kupę czasu na ich naprawy i tak dalej. 8 minut pauzy się wykręciło i już pierwsza łyżka wrzucona, także kończę przygotowywanie tego swojego śniadanka i idę rozgarniać. Załadunek odbywa się dalej, a ja w tym odcinku postaram się Wam pokazać, jak faktycznie wygląda sytuacja z trociną na tartakach, na których będę w tym tygodniu. Więc tak wygląda boks z trociną na tym tartaku. Może tu jest pół łyżki z ładowarki, nie ma nic. Tutaj na hali wysypane może 2-3 auta tej trociny i nic więcej, ale czemu to jest tak ciemno i cicho? Ciekawe, czy w ogóle produkcja idzie. Pogaszone wszystko. Ciemno, produkcja nie idzie. Tam jest kilka palet, może z 8, może z 10 palet peletu i to wszystko. Ciekawe, czemu to nie idzie. Zaczyna się zabawa na nowo. Troszeczkę próbowałem podjechać, ale nie da rady. Ile wybuksowałem, to wybuksowałem. Trochę chcę sobie jeszcze cofnąć, tylko wózkiem widłowym mi się musi tam za naczepę usunąć. I tu może jak ze zrębki wystartuje, to mi to lepiej pójdzie, zobaczymy. Dobra. Dobra, jako tanko, ale idzie. Teraz będzie najgorzej, bo jak mnie przyłamie przy wjeździe na ten mostek. O, nawet przyczepności złapał, dobra. Dobra, udało się. A czy ja się tu zmieszczę po prawej stronie między plandeką a paletami? Kurczę, nie wiem. Ha, przepraszam. Kurczę, jak będziemy we dwójkę jechać, to nigdzie nie zajedziemy. No ale dobra. Usunął się, zrobił przejazd. Lecimy. Dobra, to już Wam opowiadam, jak to jest z tym peletem, przynajmniej w tym rejonie Żywiecczyzny.
Taki bardzo, bardzo duży producent peletu tutaj na Żywiecczyźnie. Pelet bez kolejki ma za 2400 za tonę, a zapisując się na kolejkę ma tonę peletu po 2200. Tutaj na tartaku mają pelet jeszcze po 1800, ale lista oczekujących ich zapisana do końca marca. Maszyny do produkcji nie idą w ciągu dnia, bo coś się tu przy tych mrozach im porobiło z prądem i jak idzie linia produkcyjna do produkcji desek razem z peleciarnią, to wybija im korki. Także na pelet przychodzi nocka. Nocka robi 12 godzin. Te samochody, co tam było widać, są wysypane, ale tak czy siak oni moc przerobową mniej więcej mają 12-13 ton za te 12 godzin pracy. Także ja wracam do siebie na plac wysypać tą zrębkę, a jak będziemy na jakimś innym tartaku, zobaczymy ile tam mają trociny, jak tam u nich wygląda sytuacja. I nie na wszystkich tartakach, generalnie nie na wszystkich tartakach jest produkcja peletu, bo nie wszyscy produkują, nie wszyscy mają maszyny do produkcji peletu, gdzie niegdzie tą trocinę po prostu sprzedają i wożą swoimi samochodami, na przykład do takiego producenta jak Olczyk. A z tego co mi się wydaje, to taki jeden z większych producentów peletu w Polsce. No i serdeczne pozdrowienia dla jednego z widzów. Ja zawsze myślałem, że tą miejscowość się odmienia, że ktoś albo coś jest z Nitka. Kolega powiedział, że jest z Nitku, więc może być tak, nie wiem. Miodek to ze mnie nie był i nie będzie. Serdeczne pozdrowionka. I nie dojrzałem, co to był za samochód, bo tutaj się zasłuchałem motoprawdy, słucham sobie o statystykach rejestracji nowych i używanych samochodów w Polsce i w Europie i o tym, jak diesel umiera, a że ten temat jest mi teraz dosyć bliski, także nie zauważyłem, kto to tam goli z naprzeciwka. No to szybciutka zrzutka, szybciutki załadunek i lecimy na ciepłownię na Tychy. 12:40, prawie tak koło 13:15 powinienem być albo na elektrowni w środku, albo w kolejce. Prawie tak do drugiej zmianie wyjdzie pauza i zobaczymy, co tam na popołudnie się wylosuje. No i koniec na dziś. Przyleciałem na tartak do Kasinki, Szkoda, 13 godzin i 10 minut pracy. 8 godzin jazdy, tam z lekkim haczykiem chyba 5 minut. Szkoda, bo nie uda się 11 zrobić, chociaż i tak będę stał powyżej 11 godzin do 6 rano. Ale o te 10 minut przewaliłem sobie pracę. O jedno auto za dużo w kolejce na Tychach na ciepłowni, albo jakbym się wysypał na placu, to prawie te 10 minut udałoby się zaoszczędzić. Trudno, mamy jeszcze cały tydzień, żeby sobie zrobić 11. Zaparkowałem się tutaj w takiej dziurze obok zaspy ze śniegiem, tutaj obok takiej naczepy wypiętej kłonicy. Przejazd na spokojnie obok mnie jest, chłopcy z drzewem jeszcze załadowani. Idę zjeść kolację, czas wolny. Dzień dobry, wtorek, 6:08. Byłem pomóc zapiąć łyżkę do koparki, mogę już od razu podjeżdżać pod zrębkę. Akurat przyjechała też podłoga, chyba będzie ładować trocinę. Widzę, że na takie 1,5 samochodu trociny jest nazbierane, więc kolega po mnie będzie ładował trocinę. Nie wiem, czy był umówiony na rano, czy nie, no ale ja sobie tutaj nocowałem, będę się ładował pierwszy. Mój taki mały osobisty dramat jest taki, że kawa mi się skończyła i nie mam kawy na rano. Idę po WZ-kę, wypiszę sobie dokumenty. Może mi się uda od właścicieli kawkę wyprosić. Dobra, podstawione. Chłodno na zewnątrz. Jesteśmy uratowani. Parzona zalana, udało się wyprosić kawę, nie było sobie najmniejszego problemu. Tutaj załadunek wygląda w ten sposób, że ładujemy się od tyłu naczepy i koparka sobie podjeżdża sukcesywnie do przodu do kubki, ładując zrębkę do przodu naczepy, więc na razie jestem bezrobotny. Jak podjedzie trochę bardziej do przodu, wrzuci mi tam z przodu na siodło, wtedy wskoczę do zrębki, przelecę na tył naczepy i zacznę rozgarniać od tyłu. Trocinka się pomalutku sypie, bardzo ładna, jasna trocinka. Taki puszek tak. No i ładowarka sobie tutaj tu stoi. Ładowarką ją wyciągają, hałdują. Zaraz podjedzie samochód, będą ładować trocinę. Mniej więcej auto dziennie schodzi
I już sobie podjechał właśnie koparką na tyle do przodu, że już zaczyna zasypywać mi przód, także za chwilę wskakuję do środka i działamy. Dzisiaj nad ranem tutaj w okolicy Krakowa i tam u nas w Jaworznie bardzo marznący deszcz był w nocy. Tutaj widać, zaparkowało sobie jakieś auto na poboczu. W drugą stronę jest tak samo wypadek, 3 albo 4 auta najechały na siebie. Tu po drodze na środku, na linii widać taką kaszkę zmarzniętą. No tu na asfalcie to był podobno jeden wielki lód. Teraz to już trochę puściło, ale i tak się turlamy po 20-30 na godzinę. I tu po prawej stronie znowu mam jakieś zdarzenie. A przy okazji nie wiedziałem, że tutaj w tej okolicy jeździ nieoznakowana Skoda Superb na wadowickich numerach. Jest straż, jest pogotowie. Przyjechała laweta przed nami. Oj, tam ktoś zaparkował. No to grubo się tu działo. Dobrze, że nie musiałem nigdzie nad ranem jeździć. Ten lewy pas to mi dalej wygląda tak troszkę podejrzanie, chociaż trochę wody tam mu leci spod opon w tym busie. No a tu na środku to jest normalnie lodowisko. Dobry, bratuszka. Dzień dobry, bratuszka, dzień dobry, YouTube. Dzień dobry, chłopaki, dzień dobry. No i tutaj droga krajowa 94 wygląda o niebo lepiej jak ta autostrada i droga ekspresowa, także tutaj lepiej to jest zadbane. I na punktach dzisiaj czyściutko w dwie strony. No to ja już rozładowany, ustawiłem się do kolejki, jestem trzeci do załadunku, tam nam się towar produkuje. Myślę, że z godzinę co najmniej będę musiał poczekać, zanim się te 2 auta przede mną załadują. No to idziemy na kawę, na wagę. Załadowany, już w drodze na ciepłownię, równa godzinka, 59 minut pauzy, plus załadunek godzina 15 i jedziemy dalej. Troszeczkę to trwało, ale tak mniej więcej schodzi. Trochę czasu straconego, a potem zobaczymy, jak to się będzie odbijać w całodniowym czasie, czy i kiedy uda się 11 wykręcić w tym tygodniu. Tychy rozładowane ekspresem. 15 minut zrobiłem pauzy w Tychach, czekając na swoją kolejkę. Lecimy na tartak do Węgierskiej Górki. Ładna wiosna się tu zrobiła. Mamy już plus 8 stopni. Bardzo mocno wieje wiatr, ale i tak bardzo fajna pogoda. Tradycyjnie zobaczymy, czy jest jakiś operator na placu, bo się w sumie nie interesowałem na razie. I tak potrzebuję skoczyć sobie do Dino, które jest obok tartaku, bo mi tej kawy brakuje. Skoczę sobie szybko do sklepu, podstawię auto do załadunku i zobaczymy na miejscu, czy ktoś tam w ogóle jest. Śnieg już z gór schodzi, także województwo śląskie będzie zaczynać ferie, a tu już nie za bardzo jest śniegu w górach. Chyba że gdzieś tam, gdzie to było naśnieżane sztucznie, to tam się może śnieg jeszcze dzieciakom utrzyma. Ledwo wjechałem na plac, akurat kierowca wsiadał do swojej osobówki, jechał do domu, troszeczkę się zasłaniał, udawał, że mnie nie widzi, no ale dobra, wrócił się, zaczął mnie ładować. Także z fartem ładujemy się. Lecę szybciutko, kurde, do tego Dina kupić tą kawę, bo nie będę miał gdzie tej kawy kupić, to jutro już mogę nie mieć od kogo wyprosić kawę i będzie dramat. Dobra, lecę do tego sklepu, bo serio nie ma czasu. No i dobra, dojechałem, zaczynam rozładunek. Przyjechałem tutaj, tak jak widać, ślady się zawinąłem przed kubką, a tu na prawe koło od naczepy. I tutaj właśnie widać ślady opon, jak się zawracałem, a na farcie udało mi się minąć taką fajną niespodziankę. Zresztą tu jest ślad, jak przejechałem po drugim takim dziabągu. Też fajny. No i co, zaczynaliśmy dzisiaj z Kasinki. W Kasince będziemy kończyć ten dzień. Byłem na placu, rozładowałem się, byłem u chłopaków w szatni ogarnąć się. Lecę na noc na tartak. Jedziemy tam we dwójkę ładować się na rano. Zobaczymy, kto tam pierwszy na tartak przyjedzie, kto będzie pierwszy do załadunku. Jakoś się tam poustawiamy i chyba będzie na tyle na dzisiaj. Dzień dobry, środa rano, 6:10 rozpoczęliśmy. Znowu pomogłem koledze przepiąć sobie tą łyżkę. Rozpoczynamy załadunek z tej strony hali. Tutaj zasypię mi sam przód.
Więc tu będę miał już górkę z przodu nasypaną, będzie mi łatwiej rozgarniać, jak przejedziemy na drugą stronę hali i pomalutku sobie działamy. Tutaj jeden z operatorów przed chwilą na podajnik przywiózł trochę drewna, przez to zawęził mi tutaj przejazd tędy, ale jakoś sobie tu na spokojnie, myślę, poradzi. Ładne niebo się tutaj robi nad tartakiem, chociaż mroźno. Cześć Piotruś, tam miałeś cały czas wszystko na bieżąco, gdzie na wlocie do Krakowa, tam na zlęczce masz, ja wiem, tam malutki jak przyjeżdżałeś, to ze 300 metrów kolka było. I nie fajnie, witam Cię Andrzejku serdecznie, za mną też cisza, spokój, wszystko na bieżąco. Troszkę zimniej, bo tam u nas -5 było pokazywało, ale generalnie jest parada. Także tam udanego oczywiście jak zwykle, do zobaczenia, niech się darzy, hej hej. Dzięki Piotruś, do zobaczenia, hej hej. Kurka wodna. Jakie ładne pozdrowienia i powitanie się na drodze, no, jak za starych dobrych czasów. Cześć Dima. Cześć Danielko. Co tam na punkcie? Cisza. W stronę tam zakupianki masz spokojnie do myślenia. Dobra, jestem na ciepłowni w Tychach przy wjeździe na bramę. Z naprzeciwka jechał jeden z widzów, świeży się przedstawił, więc serdeczne pozdrowienia. Ja już byłem na innym kanale, tutaj na tym, co operuje ciepłownia, do tego jeszcze telefon, ale udało się jeszcze przełączyć na 19, także pozdrawiam serdecznie. Drugi do rozładunku, myślę, że to pójdzie raz, dwa i lecimy dalej. Tychy rozładowane. O, widzę, że wjeżdża Grzesiu na Przemysłową. Śmiało do środka, prawie 4 będziesz. Dzięki, już jadę. Dobra, tyszki rozładowane. Powiedziałem Grzesiowi, że akurat 4 będzie w kolejce, bo nie może być na ciepłowni więcej samochodów z zrębką niż właśnie 4 samochody, a potem trzeba sobie jeździć i szukać po strefie miejsca, gdzie można się przytulić na chwilę, zaparkować. Lecimy na Orzesze. Dostałem jakąś pineskę. Marek chyba z Mańkiem tam pojechali. Za chwilę będziemy dzwonić do Marka, jak to tam wygląda, jak wygląda dojazd. Mniej więcej po mapach Google... Opel. Mniej więcej po mapach Google widzę, jak tam dojechać. Tam chyba tonażówka jakaś jest, ale to zobaczymy na miejscu, jak to wszystko wygląda. No i jakie miasto, takie smakowite naczepy. Dojeżdżamy pomalutku w okolice Browaru. Wjechałem tu do środka, to chyba teren leśniczówki jest. Ludzie niesamowite. Lecę za śladami, bo to są ślady z ciężarówek, pewnie z naszych samochodów. Dojedziemy tak, jak ślady pokazują, bo Google Mapa się tu już pogubiła. Aj. Po krzakach już kabina przeciągnięta.
to w sumie jestem, tylko teraz gdzie by sobie tu stanąć na tym śniegu, lodzie, żeby jako tako się udało potem normalnie ruszyć. A może tu będzie nie najgorzej? Dobra, tak to zostawiamy. Tu Mańkowi zrobimy miejsce do wyjazdu, a najwyżej jak się zrobi lód pod kołami, to nasypie mi ze 2-3 łyżki naprzód i będziemy walczyć. Wszystko się przestawiłem na lewą stronę. Mariano tam sobie kończył jeszcze rozgarniać, gładzić. Zaplandeczy się, to ja już tu w międzyczasie zaczynam się pomalutku ładować. Taka kupeczka towaru została, także ja biorę resztę, biorę zbieraninę, więc troszeczkę pewnie dłużej to potrwa, zanim wygrzebie ten towar do końca. Zobaczymy, ile czasu to potrwa. Manie! Jak na linię w cyrku! No i taki placyk tutaj jest. Pewnie tutaj te wszystkie gałęzie, gałązki leżały. Przywieźli rębak, zrąbali co było i wyjechała ekipa sprzątająca. No to weźmiemy. Załadowane, wyjeżdżam, ciężko było. Ciężko było, towar bardzo ciężki, żeby go rozrównać, rozgarnąć i policzyć. Ale miejscówka bardzo mi się podobała. W środku lasu, asfaltowe ścieżki dojazdowe, dookoła las sosnowy. Fajnie, fajnie, podoba mi się w tej okolicy. Dobra, wracamy na plac. Tutaj w tym lesie gdzieś było słychać ten rębak, jak czyści ten las z tych gałęzi, z tych śmieci. Tutaj też jest takie dosyć ciasne rądko. Nie ma ostro w prawo, prawie 180 stopni skręcać. Dobra, na szczęście nic nie jedzie, to się wyciągniemy na maksa, żeby tych opon tam nie haratać. Dobra, 13:30, myślę, że z godzinę, półtorej, bo godziny szczytu nadchodzą. Z półtorej godzinki będę na placu. A nie jest daleko, bo około 50 km. To wysypane. Nastawiony byłem troszeczkę, że to wysypię i pojadę sobie na ciepłownię w Tychach, ale niestety skończył się limit. Przede mną już są samochody w kolejce. Ja się już na dzisiejszy limit nie łapię. Także muszę dymać jeszcze. Także muszę dymać jeszcze na tartak dzisiaj. 5:17 miałem jazdy, jak wyjeżdżałem z placu. To jest bardzo głupia godzina, żeby po obwodnicy krakowskiej jeździć w tej we w te, ale jak się dobrze sprężę, to mam nadzieję, że na 4,5 godziny zrobię to kółko tam i z powrotem. Zmieszczę się w dyszce. To no wieczorem, bo wieczorem, ale pójdę wieczorem do domu. I to jest motywacja na popołudnie. W drodze miałem zmianę destynacji, zmienił mi się tartak, ale generalnie w tym samym rejonie. Jadę sobie na tartak w Tenczynie. Tu przynajmniej wiem, że jak sobie stanę do załadunku, to sobie spokojnie wykręcę pauzę. Nikt mi nie będzie przeszkadzał, nikt mnie nie będzie przeganiał, bo na tym drugim tartaku to by mogło być wątpliwe tak naprawdę, a tu na spokojnie jak sobie wjadę, tak sobie będę stał, wypauzuję i będziemy pomalutku wracać. Kurde, miałem pomysł na ujęcie, ale już się zrobiło nerwowo i dość ciasno. Tu już lecę po skarpie. Dobra, przelazło. Miało być inne ujęcie, ale kurde, było ciasno, bo auto na środku było z drewnem postawione, ale we dwójkę mi popatrzyli, to tak naprawdę na żylety, żem przeszedł, ale ja to tak nie lubię patrzeć w tą kamerę, tak nie czuję szerokości w tych kuźwa kamerach, że ja miałem wrażenie, że ja już mu naczepą po kabinie jadę. Dobra, ustawiamy się pod zrębeczkę, ale mają dużo zżyny, będzie rąbane, będzie odbierane. Dobra, udało się wjechać, ale to w sumie od razu z głównej drogi wjeżdżałem, już mi pokazywali, kierowali, nawet nie miałem czasu
żeby z kamerą tutaj trochę pobiegać, żeby Wam pokazać, o co tu chodzi. Teraz na sucho się przejdę na górę i zobaczycie tak mniej więcej, żeby mieć pogląd, o co zaś chodziło z tym wjazdem. I tutaj stoi samochodzik postawiony z drewnem. Tutaj jest, no dosłownie tu, na tej skarpie jest mój ślad, jak na skraju tych kamieni nad potokiem ciągnąłem się ciągnikiem i tutaj tak samo, jak najbliżej tych dwóch stosów z drewnem, więc na początku myślałem, że się tam nie zmieszczę i przyrysuję sobie naczepę o ostatnią konicę, a potem tu już dramatu nie było, bo w sumie to jest mój ślad, także tu w skrajni może zostało z 10-15 cm do tego lusterka, no ale tak jak mówię, w kamerze to wyglądało, jakbym już naczepą po kabinie szedł. Także tu się jeszcze wskrobałem na ten stos z drewnem i tak sobie wygląda tutaj ten wjazd. Taka droga z usypanego kamienia i tam skarpa. No ładowanym to bym się troszeczkę bał po samym rancie tej skarpy jechać. Chłopaki chyba normalnie do 18 na tartaku pracują, bo jeden drugiemu z braci przekazał, że będę o 18, także chyba mam pół godziny przerwy, zanim sobie zapną łyżkę do koparki. Nie wiem, co tu mają jeszcze do roboty, a już zobaczymy. Zobaczcie sobie tutaj świeży modrzew przerżnięty, ale jakie świeże, soczyste drewno. To, co tu widać, to jest kurcze żywica, ale puściło soku. Normalnie jak miód to wygląda. Z początku myślałem, że to jest lód albo woda zamarznięta, ale to normalnie jest jak miód to wygląda. Tyle żywicy. Tu i na tej drugiej tak samo. Dobra, chłopaki już łyżkę zapinają, to ja lecę tędy dookoła, on przejedzie dookoła hali i ładujemy. Jedzie już moja kopareczka, będziemy się ładować. Ładujemy się, już mniej więcej jesteśmy w połowie naczepy. Tutaj całkiem fajna sterta z Żyny do Rębaka. Tam widać, nie widać, ciemno. Tutaj druga sterta z Żyny do Rębaka. Także jak tylko będą mieli kogoś, kto będzie mógł pracować przy Rębaku, to myślę, że dziennie takie autko się tu powinno na chwilę obecną nazbierać. W związku z tym, że jednym z motywów tego odcinka miała być również trocina i pelet, to tutaj jest tak troszeczkę trociny, mniej więcej pół samochodu, pół podłogi. Tutaj na hali, gdzie jest syp od tego wentylatora, od trociny, to tutaj może dwie takie łyżki z ładowarki i to wszystko. Ta trocinka tutaj i tak jest bardzo ciężka, wilgotna i dosyć mocno zanieczyszczona korą i takimi odpadami, więc ona i tak na pelet raczej się nie nadaje. Znaczy no pójdzie przez przesiewacz, ale będzie potrzeba bardzo dużo energii elektrycznej, żeby ją ewentualnie wysuszyć. Ok, koparka trochę podjechała do przodu, a jeszcze mi tam coś chyba naprzód dosypie. W związku z tym, że koparka sobie podjechała trochę do przodu, to ja sobie za chwilę wejdę na górę i będę to rozgarniał na bieżąco. Nie chciałem mu tam wcześniej wchodzić, żeby mu się pod tą łyżką po ciemku nie plątać. Zjeżdżam z Tęczyna do głównej drogi. Godzina 45 jazdy mi została na 9 godzin, a 2,45 czasu pracy. Jakby mi tak bardzo dobrze zawiał wiatr w plecy, to na tą godzinę 45 byłbym chyba w stanie dojechać na plac, ale to by musiała być naprawdę całkowicie pusta droga. Dzisiaj już jest środa, jak sobie tam zmarnuję pierwszą dziesiątkę, to się nic chyba takiego strasznego, wielkiego nie stanie. Wczoraj udało się zrobić 11:30 pauzy, więc jedna 11 jest odhaczona. Podobnie tą następną 11 to trzeba będzie zrobić tak jakby z piątku na sobotę, w piątek na 13 godzin pracy. I tyle, bo jutro pewnie znowu będzie nawał roboty i znowu trzeba będzie ciągnąć na 15 godzin. Godzina 44, 8,59, 503 km prawie. Stoper włączony, jeszcze na złotą minutę pasuje się zaparkować na placu i kończymy. No to witam w czwartek, kolejny dzień tego transportowego cyrku.
Wczoraj się nie doczekałem na informację, gdzie mam jechać z tym towarem. Dostałem telefon o godzinie 7:20. Pojechałem to wysypać na bocznicę kolejową, niby 7 km w jedną stronę, 14 km tam i z powrotem, a 36 minut poszło się już rypać z samego rana. Załadowałem się na ciepłownię w Tychach, jadę sobie rozładować ciepłownię i zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Chłopaki pojechali w okolice Katowic, gdzieś pod Rębach, 4 samochody do odebrania dzisiaj. Nie załapałem się na Rębach, także zobaczę, co mi tam po Tychach się wylosuje. Przedzieramy się tutaj pomalutku przez Maków Podhalański. Ja dzisiaj zrobiłem na razie 2 razy ciepłownię w Tychach. Pierwszym razem w kolejce stałem prawie 3 godziny, drugim razem w tej kolejeczce wystałem się 2 godziny, bo była przerwa zmianowa. I jeszcze dzisiaj do odbioru mamy tartak w Sidzinie. Równo godzina 17, myślę, że jeszcze jakieś pół godzinki i będę na tartaku. Mniej więcej tak się zaanonsowałem, że o 5:45 będę, mamy się jeszcze dzisiaj ładować. No i dojeżdżam pomalutku, 17:25, nawet nie wiem, nie pamiętam, do której godziny oni tu normalnie pracują, ale widzę, że jakaś maszyna tutaj przy drzewie pracuje, to może jako tako ten załadunek pójdzie od razu. Brama nie jest do końca otwarta, ale może naczepą mnie przyhaczy. Kurczę, jakieś deski. Dobra. O, tu nawet błoto przegarnięte, także się dosyć mocno rozpędziłem, żeby się tu wdrapać, wskoczyć, ale widzę, że błoto przegarnęli. To poszło fajnie, elegancko. No i ciasno trochę na tym placu. I tak to wygląda. Co my tu mamy zrobić teraz? Co my tu mamy teraz zrobić? Tu stoi oczywiście ładowarka i trochę mi przeszkadza, bo tam się muszę tyłkiem wepchać. Czyli wyciągamy się tu na maksa pod deski i cofamy przy tych deskach, przy tamtej skarpie w stronę ładowarki. No i tak to wygląda. Tutaj znowu byle jak 2 paczki desek zostawionych. Tutaj mam kawałek placu. Tu się będę musiał w stronę tych desek jak najmocniej wyciągnąć. Tam gdzieś kabiną wmontować. A przy okazji sobie wezmę, zobaczę, jak to wygląda. Tu pod skosem się muszę wepchać. Tu jest ładnie, elegancko paczki desek zostawione, a tutaj kilka desek takich wystających. No i znowu mam kolejny punkt, żeby na to uważać. Dobra, bawimy się. No i jest światło, tylko trzeba wiedzieć, gdzie jest włącznik na tej hali. Jakby człowiek wiedział, to by to miał widniej. Nie trwało to długo. 10 minut przyjechała osobówka. Zaczynamy się ładować. Ja myślałem, że ten operator, co tam na dole jeździ koparką, będzie mnie ładował. Już zanim tam wyglądałem, już zaczynałem się pomału niecierpliwić, dlaczego jeszcze nie przychodzi mnie ładować, jak byliśmy dogadani. Ale to całkowicie inny człowiek przyjechał. Łyżka jest ogromna, także wrzuci mi pewnie 3,5 łyżki i już mi się zrobi górka i idę rozgarniać. No i tak tu patrząc po tym towarze, to tak prawie na styk mi się nazbiera samochód. Tam w środku na hali kupeczka, może jeden kontener by był, czyli pół naczepy trociny. Także tutaj trociny też nie ma. Dzień dobry, w piątek mamy już 6:45. Wczorajszy dzień był jeszcze bardziej zwariowany niż mi się wydawało, że będzie. Załadowałem się z tego tartaku. Już po drodze chciałem koniecznie stanąć w Trzebinie. Taki plac, taki parking jest przy blokowisku. Zawsze tam jest miejsce wolne. Wjeżdżam tam wczoraj na 12:57 pracy. Mówię, skręcę na skrzyżowaniu i zrobię sobie 11, żeby mieć dzisiaj 15 godzin na ten piątek, bo nie wiadomo, co to dzisiaj nawymyślają. A tam, jak nigdy, 2 ciężarówki zaparkowane, reszta osobówek jakoś tak koślawo szeroko zaparkowana pod tym blokowiskiem, że nie miałem się gdzie ustawić. Wyjścia nie było. Przyjechałem do nas na bocznicę, rozładowałem się, jeszcze wróciłem się do nas na bazę o 21:40, koniec roboty. Także wczoraj ponad 14 godzin pracy.
Było za 20:10 wieczorem, więc nawet już nie jechałem do domu, bo zanim bym się... Nie wiem, o co koledze chodziło. Wczoraj za 20:10 to już nawet się nie zbierałem do domu, bo zanim bym się zebrał, odpalił osobówkę, zajechał do domu, to byłoby w 10:30, dziewczyny by już spały. 9 godzin pauzy do 6:40, to ja bym o 5:30 musiał wstać. W domu dalej byłaby cisza, to byłbym w domu, ale tak jakby mnie nie było. Więc czasami jak słyszę takie argumenty, że ktoś jeździ wokół komina i codziennie jest w domu, a jest w domu tak jak na tym przykładzie, to takie chodzenie do domu nic nie daje. Dzisiejszy poranek zaczynamy od odbioru tartaku. Dopiero potem pojedziemy z dostawą na ciepłownię, więc jedziemy do Kasinki, postoimy sobie w porannym krakowskim korku. Pewnie wrócimy, załadujemy dopiero na drugą zmianę i zobaczymy, co to jeszcze będzie nawymyślane. Mijam sobie pomalutku piaskownię, widzę, że wywrotki od bratuszki sobie tu już się kręcą. Ciekawy jestem, co on tam dzisiaj ma w rozkładzie jazdy do roboty. Może poleciał na Kraków, może gdzieś się będziemy mijać. Wczoraj, jak byłem z drugim kursem na Tychach w ramach walki z nudów, troszeczkę sobie przepukałem kabinę. Dzisiaj warunki na tartaku mocno błotniste. A zresztą brzydka jest pogoda, już się zaczyna pomalutku chlapać. Ale i tak wygląda lepiej niż było. Przejedziemy po tym błotku w tej i we w tej. I już będzie wyglądał jak samochód pracujący. Zwalniam do 200, Siema, bratuszka! Wyjechała przede mną z kamieniołomu taka wywrotka, widać po drodze jakiś żółty ślad za sobą zostawia. Ja już i tak trzymam za nim około kilometra odstępu, a i tak mam całą żółtą szybę. Ja wiem, że i tak droga jest brudna, ale nie chciałbym być aż tak bardzo żółciutki po tej trasie. Ale strasznie, normalnie ciurkiem mu się ta woda leje. Podejrzewam, że mu tam więcej wody załadowali jak kamienia. A ja rozładowałem na placu jeden tartak. Lecimy sobie odebrać drugi tartak. Miałem niby jechać na ciepłownię, ale nie był przygotowany towar, kolejka przede mną. I tak jechałbym na zmianę oczekiwać. Więc finalnie padła decyzja, że pojadę sobie odebrać tartak. Dawno nie byłem na tym tartaku i zobaczymy, co się tam pozmieniało od ostatniego czasu i jak sobie tam dają radę, jak tam funkcjonują. I skręcamy w zatorze na drogę wojewódzką 781. Nie przepadam za tą drogą, no ale co zrobisz? Dosyć wąska jest, ale to i tak fajnie, bo tutaj w ostatnich latach zmienili asfalt, więc troszeczkę to jest utwardzone, ale nic nie poszerzone, także jak się mijają dwie ciężarówki, to trzeba uważać, bo jest dosyć ciasnawo. Tym bardziej jeszcze rosną drzewa w skrajni. Te pobocze po deszczu to będą mokre. O, tutaj robią obwodnicę zatora. Fajnie, niech się dzieje. Kurde, obwodnica i na środku chałupy, ty. Chyba nie dali się wyeksmitować przy budowie obwodnicy. Ciekawe, czy im chociaż ekrany dźwiękochłonne postawią. No i tak w ogóle właśnie mi się przypomniało, że przecież jednego widza mam z Nitka? No jakoś tak. Dobra, to przelećmy się tą wojewódzką drogą. Może nie będzie jakiejś trudnej mijanki. Chasing after waves, the taste of berries on my tongue. Sipping on a feeling, sunny's got me healing. Vibing out to your guitar. I don't wanna go yet, watch another sunset, wishing on a shooting star. O, a tak w ogóle to tutaj po prawej stronie, jakby ktoś chciał cichszy i spokojniejszy kemping niż ten przy Energylandii w Zatorze, to tutaj w tym miejscu jest kemping Zator. Has to end. Maybe we could just pretend.
No i dojechałem w okolice tartaku. Idę się przejść, zobaczyć co tam słychać na placu i będziemy się tam jakoś montować. Wjeżdżamy do środka. Przodem sobie dzisiaj wjadę. O, te pasy. Cyk. Przodem sobie wjadę do środka dzisiaj, bo potem sobie wycofam na drogę. Piotrek mi popatrzy na drogę. Wycofam sobie na drogę. I jakoś to będzie. A może nawet sobie objadę tą szopę dookoła. A może sobie nawet objadę dookoła. Zobaczę jak to tam wygląda z tamtej strony. No. Od jakiegoś czasu już tutaj ten załadunek się odbywa, już pomału się zaczyna sypać pierwsza górka na pierwszej kolorze i tak się zastanawiam, czy tu wystarczy tego towaru na cały samochód. No to jesteśmy podczas procesu załadunku. Już załadowałem się od początku do końca, przegarnąłem mniej więcej na minus 50-60 cm. Przegarnąłem w jedną stronę. Zaczął dosypywać, tak jak tutaj, po ćwiartce łyżki. Przegarnąłem już w drugą stronę. W dalszym ciągu im się wydaje, że mało towaru nam sprzedają, więc teraz cały tartak, cała ekipa z tartaku jest zawzięta do sprzątania pod rębakiem i do rąbania, żeby dosypać jak najwięcej towaru. I on mi tak dosypuje po połówce, po ćwiartce. Tak jak mówię, ja już przegarnąłem tą naczepę 2 razy tam i z powrotem. Przegarnę sobie pewnie jeszcze 3. i 4. raz. A już postanowiłem się nawet nie denerwować, teraz to już mnie to śmieszy, nie? To już jest lepsze niż kabaret. Posiedzę se na plandyce, przynajmniej w dupkę nie zimno. Czekam aż się ogarną. No i masakra, umęczyliśmy ten załadunek. Nie wiem, do kupy to może z 5-6 razy. Przegarnąłem tą naczepę. Udało się finalnie uzbierać całe auto. Ale to już naprawdę z wygrzebywaniem. Po taczce, po wiaderku spod rębaka. Udało się przywieźć tą zrębkę na plac, rozładowałem. Na szczęście nie muszę jechać już na ciepłownię, chłopaki pojechali. Zwiozą limit. Musiałbym tak naprawdę wjechać, wysypać bez kolejki i wrócić. Zostały mi 2 godziny pracy. To był bardzo męczący tydzień, ale psychicznie. Nie fizycznie, ale psychicznie. Było tyle niedogadanych sytuacji. Był tak dziwny ten tydzień, że tym bardziej się cieszę, że w przyszłym tygodniu urlop. Urlop zaplanowany, ale najgłupsze w tym wszystkim jest to, że jeszcze nie wiemy, gdzie lecimy. Wrócę dzisiaj do domu, myślę, że przez weekend coś sobie tam na szybko znajdziemy. W przyszłym tygodniu, jeśli pojawi się film, to będzie to film wyjazdowy, a później wracamy do ruchomej podłogi. Serdecznie dziękuję, że byliście ze mną kolejny tydzień. Za wszystkie łapki, komentarze, podbicia serdecznie dziękuję. A jeśli ktoś ma ochotę, to tam na dole w opisie jest link do Patronite'a. Wszystkiego dobrego, niech się darzy, hej!